Mam 69 lat, nazywam się Lewna Halina. Do stoczni przyszłam mając 14 lat. Zaczęliśmy pracę na Wydziale O1, warsztatyż. Tam się uczyliśmy materiałoznawstwa i obróbki. A następnie poszliśmy, my klasa dziewcząt z ZSBO, do traserni klasycznej na podłogi, kreślić statki i uczyć się zawodu trasera podłogowego. Kreśli się statki w skali 1:1. Trzeba zaznaczyć, że na kolanach, na takim filcu, ile on miał, może pół metra na 40, gruby filc, papcie specjalnie zamawiane dla nas, bo nie można w butach przecież tego robić, w kombinezonach i się kreśliło najpierw w ołówku, według rzędnych, które z biura projektowego przyszły, później w nitrze. Do nitra to już kobiety, a tak to z panami, starszymi traserami, żeśmy ustawiały gętki, znaczyły punkty, bo jedna osoba nie dałaby rady, bo linie 10, 12, 15 metrów, liniały takie były, żeby wszystko dobrze naznaczyć, ponanosić na podłodze. Cierpliwość, wzrok dobry, no i kolana wytrzymałe, ręce silne, bo ciężarki 15-25 kg trzeba było ustawiać, dostawiać, ciąża, nie? Padnij, powstań na kolankach i już. Przyszłam do pracy, spać nie mogłam w nocy, a dawniej na stogach, na Jodłowej, pod stoliczkiem zasłonka i w dużej wannie się zbierało pranie, bo się robiło we frani. I teraz nie mogłam sobie znaleźć miejsca, upał, rodzice, mąż śpią sobie w pokoju. Ja mówię, nic, niech oni śpią. Kuchnia, korytarz i do kuchni zamknęłam się, okno pootwierałam. Za to pranie się wzięłam w środku nocy. Do rana miałam wygotowane, drugi raz wyprane, tylko nie zdążyłam wypłukać, bo do pracy jechałam. To już dalej mama wykończyła, ale poszłam. Jeszcze musiałam szablony swoje polakierować, powiązać, płyty poszycia akurat powiązać i już mnie brało. No i kierownik podchodził, pan Kasprzykowski wtedy był i mówi, że ty do porodu, a nie tutaj już do pracy. Ja mówię, gdzie tam, ja jeszcze zdążę. To napuścił koleżankę Renię, mówi, bierz ją i już i znikajcie mi. Pojechaliśmy, trójka jeździła dołem, w stronę klinicznej. Pełno mężczyzn w tramwaju. Ja stoję i się śmieję, po prostu mam poczucie humoru zawsze. I koleżanka Renia mówi, może by tak któryś z panów miejsca ustąpił, bo koleżanka jedzie do porodu. Od razu wszyscy wstali i do przodu poszli. Ja miałam z tyłu i po środku pełno miejsca. Tyle dżentelmenów się znalazło. A jakby było, że tylko w ciąży, to na pewno by tyle nie było miejsca, prawdaż? Joanna pierwsza 47, Jolanta druga 45, Grażyna trzecia 42, Elżbieta czwarta 37, Barbara piąta 30. Bo myliło się, jak w pracy tam jedno dziecko, niektórzy nie mieli dziecka. No to jak ty, powiedz bajka, jak ty to odróżniasz? No to poznaczone kolorami były. Przybory toaletowe, szczoteczki, kubeczki, gąbeczki. To pierwsza miała zielony, druga biały, trzecia niebieski, czwarta różowy, Basia pomarańczowy. No i były znaczone skarpetki, majteczki tak do prania, żeby się nie kłóciły później, jak na sznureczku wisiały, jak szły sobie odbierać, bo darły koty jak normalne dzieci. Dziadek mojego męża, Leon Rozę, woził blachy na P1. Tam na Holmie była stajnia i oni transportowali blachy konno. Był takim wozakiem. Później teść, szwagierka, szwagier, druga szwagierka, teściowy brat, teściowy siostra. Na stoczni pracowali. Mój tatuś pracował, ale w stoczni Wisła. No i ja, mąż, tam żeśmy się poznali. Na stoczni. Tak, bo wiele małżeństw, takich związków właśnie stoczniowych.
Na strajk, jak jechaliśmy do Warszawy w 95 czy 6 roku, to była już taki schyłek tej manifestacji i pan Surowicz, on był kierownikiem na MH, a wtedy był panem kierownikiem w latach 70. i 80., a tu bliżej na MG, jak trafiłam na Ksero, to się poznaliśmy i przeszliśmy na ty. I przyszedł do mnie: Halinka, ty jedziesz do Warszawy? Jadę. I kack sobie stał na półeczce. A on mówi: to ja ci biały przyniosłem, będziesz elegancko wyglądać. Ja mówię: nie, dziękuję. Ja byłam, jestem i będę robotnikiem. I tak sobie wracam myślami i naprawdę jest pięknie. I stogowskie lasy nie były tak zaśmiecone, każdy chodził sobie. Kultura. O, tu też wesele. Tu u teściów. O, tu już, to też sobie sama szyłam, ten bezrękawnik. Tu już 3. ciąża, to musiałam wstawkę zrobić. Ale pierwszą i drugą nosiłam, to jeszcze byłam obszerna, a już do 3. to musiałam wstawkę zrobić. Tą sobie nową uszyłam suknię. A ja maszyny nie miałam wtedy. To miałam takie fajne tu dziewczyny. Zawsze mi się takie trafiają, co pożytek, nie? Bo jak im coś trzeba było wykroić, no to wykroiłam. Jeszcze im uszyłam na ich maszynach. Wpuszczały mnie. Jak poszłam, to już z plikiem przyfastrygowanych rzeczy, że sobie przeszyłam, dzieciakom przeszyłam. O, tutaj Joaśka miała bez kwiatków, taki bez rękawniczek, a już jak dla drugiej to nie mogę tego samego dać. Wyhaftowałam kwiatki, obdziergałam dół, tak jak kwiatki i już było cacy, bo było inaczej. No. Ach. Wszystkie, wiesz, ja kochałam kapelusze. No, zawsze kochałam kapelusze i przeważnie te prochowce, nie, jak się mówiło na te ortalionowce. No, a ja miałam błękitny z wełenki płaszczyk, biały kapelusik i koniec, i białe buciki. Każdy grzdyl ma swój styl, ja także. Ach, jejku. A tu śpiewam jak zwykle, nie? Śpiewam skecze, mówię, no trzeba bawić towarzystwo. I Aśka przy mnie zawsze. Tu już jest stocznia. Dobrze taką klasą babską być. Wszystkie razem. Och, jejku. Tutaj. O, tutaj jest trasernia. Cała załoga jest na... Czekaj, jak to była Aśka? To 72. Ja tu byłam po porodzie. Tak, to 72 albo 3 rok po porodzie Joli. O, jak to pięknie ująć to. Cała załoga do zdjęcia. Trzeba było narzędziownię przejść, sekretariat przejść, nauczyć się na maszynie. Nie wszystkie chciały, nie? Ale ja się chciałam nauczyć. I później brali mnie, jak potrzebowali tam karty pracy rozpisywać, to szłam i miałam nadgodziny za to. O, tutaj piórat o Uli ciotka przyleciała z Ameryki i boa przywiozła. Mówi: Hala, ja do sukienki sobie przyszyłam, ale jak ja z tym, gdzie pójdę? Ulka, i ty mi to dajesz? Tak, daję, bo ty sobie coś wymyślisz. No ja muszę kapelusze. Ty zobacz, takie piękne. A Henryk, wiesz, ja poszłam kiedyś na spotkanie z dziewczynami, przychodzę i miałam w łazience, bo wiedziałam, że muszę je przebrać, nie? To tylko w łazience w misce leżało to i błękitne miałam po kici. Brygidzie Rzepczyk dostałam, jak wyjeżdżała do Niemiec, z błękitnych takich piórek. Te 2 czapki mi wykrochmały do śmieci. Się przestałam odzywać. Ty poszedł szukać. Wywieźli, mówi, przyszedł, ale się nie gniewaj na mnie, wywieźli. Ja powiedziałam: nie ruszaj mi tego. A, bo pełno piór w domu. Jak ja tam wyniosłam sobie specjalnie do łazienki, żeby mi się nie... No. Dawnych wspomnień czar, wdzięk stylowych par, muśli sukien jak mgła i najnowszy ten walc François. Gdyby jeszcze raz wrócił piękny czas, gdyby zbudził serca złych ludzi i powrócił znowu walc François. O. Także tu jest dziewczyny, ale ile lat ja nie śpiewałam, pszczółki. Weź mnie
weź mnie ze sobą. Teraz co tu jest? Dlaczego niedźwiedź w zimie śpi? Och, ty w życiu Wojciecha Młynarskiego, Helen Shapiro. To w hali stoczniowej byłam na Helen Shapiro, bo tam się chodziło. Sobota to mój dzień, odchodzą troski w cień. Wiem, że zaraz cię zobaczę, że nie może być inaczej. Gdy wrócisz tu, przejdziesz znów 5 stawów szlakiem. Sznur wspomnień tu się kopie coś, nic nie zaćmi nam słońce.